Dzień dobry! W tym filmie pokażę Wam, jak uszyłem dublet z bufiastymi rękawami, stylistycznie mocno nawiązujący do stroju Landsknechtów. Cały poradnik składa się z dwóch części. W tej uszyję tułów dubletu, a w drugiej rękawy i połączę wszystkie elementy w gotowy dublet. Przed przystąpieniem do szycia zachęcam do obejrzenia w całości obu części. Pokazana przeze mnie metoda absolutnie nie jest jedynym sposobem uszycia tego typu stroju. Nie jest to też pewnie najłatwiejsza technika, ale uzyskany efekt wizualny możecie ocenić sami. Na początek parę słów o doborze tkaniny oraz użytej przeze mnie technice szycia. Na wierzch użyję dość lekkiej czerwonej wełny z domieszką włókien syntetycznych, o skośnym splocie i rzadkiej okrywie. Prawdę mówiąc, wolałbym wełnę z trochę gęstszą okrywą, ale duży kawałek tego materiału dostałem w dobrej cenie, więc na pierwszą próbę szycia takiego stroju w zupełności się nada. Na podszewkę użyję średnio grubego płótna lnianego, około 300 g na metr kwadratowy. Przy czym moim zdaniem jest to materiał cięższy niż faktycznie potrzeba do tego projektu. Do uszycia rękawów w kolejnej części tego poradnika użyję również lekkiego płótna lnianego o gramaturze 140 g na metr kwadratowy. Cały strój uszyję ręcznie i takie też techniki szycia będę pokazywał, ale to trochę taki rodzaj wyzwania, jakie stawiam przed samym sobą. W dużej mierze ten ubiór można uszyć znacznie szybciej na maszynie, przy czym nie wszystkie etapy da się wykonać maszynowo. Wszystko szyję podwójną nicią, w większości w kolorze czerwonym, dobranym do tkaniny wierzchniej. W paru miejscach, gdzie zszywam tylko płótno, używam nici białej. Używam lekkich nici poliestrowych. Zanim zacznę jakiekolwiek wycinanie materiału, to pierwszym krokiem jest dekatyzacja tkaniny, czyli poddanie jej działaniu ciepłej i zimnej wody, aby zawczasu się skurczyła. Czystej wełny absolutnie nie powinno się wrzucać do pralki, ale w tym wypadku jest to wełna z domieszką włókien syntetycznych. Taka tkanina znacznie lepiej znosi ekstremalne warunki, a gotowego stroju na pewno w pralce prać nie będę. Ale w przypadku lnu zastosowałem dekatyzację ręczną, w misce, ponieważ płótno lniane dużo łatwiej się strzępi. Wykroje do tego projektu stworzyłem sam, pomagając sobie moimi współczesnymi ubraniami. Do tego dodałem różne inspiracje z internetu. Dla mnie nieocenionym źródłem jest Pinterest, jakkolwiek czytać tę nazwę, więc w opisie tego filmu wrzucę link do mojej tablicy ubraniowych inspiracji. Tworząc taki wykrój, należy pamiętać, że wycięcie na szyję jest niższe z przodu niż z tyłu, od strony karku. Wycinanie dubletu zacząłem od pleców, ale tego samego wykroju użyję na przód. Jak widać na filmie, na przód używam tego samego wykroju co na plecy, ale złożonego na pół. Ponieważ z przodu dublet będzie wiązany, to należy dodać parę centymetrów zapasu w środku na obu połówkach. W tym miejscu warto też dodać, że część tego typu dubletów było z przodu asymetrycznych, z dużym panelem wiązanym na boku, a nie na środku. Można ten efekt łatwo osiągnąć, rozcinając ten sam wykrój bliżej jednego z boków. Oczywiście też pamiętając o dodaniu kilku centymetrów. Oczywiście strój Landsknechta nie byłby tym samym bez charakterystycznych wycięć. Na plecach zrobię 3 długie wycięcia, a na jednym panelu przednim obrócony krzyż. Z
tego co się orientuję, historycznie te wycięcia pozostawiano nieobszyte, ale ponieważ wełna, której używam, jest mało sfilcowana, to krawędzie tych wycięć będą się pruć, więc obszyję je od środka. Zawijam krawędzie i łapię je szpilkami. Zdecydowałem się na dość skromną ilość rozcięć, bo ich obszywanie jest dość czasochłonne, a uszycie całego dubletu i tak już samo w sobie jest nie lada wyzwaniem pod względem czasowym. Obszywanie wykonuję od wewnętrznej strony tkaniny. Igłę wbijam nieco poniżej zawiniętej krawędzi, tak by przeszła zarówno przez płaszczyznę tkaniny, jak i zawinięcie, a następnie około pół centymetra dalej czynność powtarzam. Cały dublet będzie uszyty z tak zwanych paneli. Każdy z nich składa się z tkaniny wierzchniej oraz podszewki. Dlatego następnym krokiem jest obrysowanie wyciętych już z wełny części na tkaninie podszewki. Wszystkie krawędzie każdego z wyciętych kawałków zawijam z pomocą żelazka i szpilek, tak by po złożeniu ze sobą danego panelu krawędzie schowały się do środka. Wierzch i podszewkę każdego z paneli nakładam na siebie, aby upewnić się, że po zawinięciu krawędzi żaden z nich za bardzo nie odstaje i w razie potrzeby poprawiam. Obie tkaniny łączę szpilkami, by łatwiej mi było je równo zszyć. Zszywanie panelu zaczynam od wbicia igły w spód wierzchniej tkaniny, po to, by ukryć w środku koniec nici. Następnie igłę wbijam blisko krawędzi, od strony podszewki i przechodzę przez wszystkie warstwy. Po przeciągnięciu nici czynność powtarzam około 3 mm dalej. W każdym panelu zszywam krawędzie, które nie będą łączyć się z żadnym innym panelem, czyli dół, otwór wokół szyi oraz w przednich panelach krawędzie ich styku na środku. Praktycznie tej samej techniki używam do połączenia ze sobą dwóch paneli. Na filmie pokazuję zszywanie pleców i jednego z przednich paneli na ramieniu. To samo należy wykonać na drugim ramieniu oraz na obu bokach. Zszywając ze sobą tak dużą ilość warstw, trzeba uważać na to, aby dość mocno ściągać nici, aby panele się nie rozeszły. Ważne jest też, żeby za każdym razem igła przechodziła przez wszystkie warstwy tkaniny, by zapewnić wytrzymałość szwów. Mimo swojej prostoty, taki szef jest bardzo wytrzymały, a od strony wierzchniej praktycznie niewidoczny, jeżeli udało nam się dobrać nici o podobnym kolorze co tkanina wierzchnia. Tak wygląda tułów dubletu po zszyciu ze sobą wszystkich paneli. Tak, wszystkie trzy części są ze sobą zszyte. Tutaj jedno takie miejsce, gdzie jeszcze tych dwóch warstw nie przeszyłem.
Tak wygląda tył z tymi wszystkimi rozcięciami. No i kolejnym krokiem teraz będzie przyszycie tutaj dziurek na rzemienie, którymi będzie wiązany przód, a potem przyjdzie czas na rękawy, ale o tym dopiero w kolejnej części. Na razie zajmiemy się wykończeniem dubletu. Jak widać, wychodzi z tego taka całkiem przyzwoita kamizelka, nawet jeszcze bez rękawów. Technikę wykonywania otworów na rzemienie pokażę na kawałku płótna, by było to lepiej widoczne. Używając specjalnego szpikulca, który nie wiem jak się nazywa, rozsuwam nitki tkaniny. Następnie zaczynam obszywanie, wbijając igłę od strony spodniej. Igłę z nicią ponownie wbijam od spodu, ale tym razem uważam, by igła przeszła przez stworzoną z nitki pętelkę. Tym sposobem obszywam cały otwór. Do obszycia otworów używam grubszej nici niż do szycia reszty stroju. Na koniec igłą przechodzę kilka centymetrów przez spód tkaniny, tak by po odcięciu końcówka nici ukryła się między dwiema warstwami tkaniny. Mała uwaga na temat wykonywania otworów w stroju. Najpierw wykonuję na oko obok siebie dwa otwory w jednej połowie przodu, a potem używając szpikulca zaznaczam miejsca, w których muszę wykonać odpowiadające im otwory w drugiej połowie, dzięki czemu otrzymuję estetyczne, symetrycznie ułożone otwory. I tym sposobem dotarliśmy do końca pierwszej części tego poradnika. Przed Wami kilka ujęć skończonego tułowia dubletu. Serdecznie zapraszam do obejrzenia drugiej części, w której uszyję rękawy i połączę wszystkie części w całość. Link w opisie oraz na samym końcu tego filmu. Zachęcam także do subskrybowania kanału i polubienia mojej strony na Facebooku. Link także w opisie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.